dobry. W mojej lekcji wykorzystałam platformę Nearpod. Nearpod to platforma wielu funkcjonalności. Bardzo lubię wykorzystywać ją w nauczaniu online i nie tylko. Natomiast w tej konkretnej lekcji z języka niemieckiego chciałabym zwrócić uwagę na 3 funkcjonalności, które wykorzystałam podczas lekcji. Platforma Nearpod przede wszystkim daje mi możliwość angażowania wszystkich uczniów w czasie lekcji, a ta lekcja poświęcona była wprowadzeniu nowego zagadnienia gramatycznego. Tym bardziej ważne dla mnie było, aby każdy uczeń był aktywny na miarę swoich możliwości i abym ja mogła w czasie rzeczywistym widzieć, co robią uczniowie, reagować na popełniane błędy, ewentualnie dopytywać. Oprócz tego wykorzystałam czytnik imersyjny, czyli Immersive Reader, dzięki któremu praktycznie na każdej lekcji niemieckiego online uczniowie mogą ćwiczyć słuchanie z native speakerem. Czytnik imersyjny umożliwia włączenie native speakera przy każdym tekście, który pojawi się na slajdzie stworzonym na platformie Nearpod. Jest to naprawdę bardzo funkcjonalne, dlatego że uczniowie uczący się języka obcego potrzebują osłuchiwania z żywym językiem i w tym momencie, zanim zaczną coś czytać, zawsze mogą sobie włączyć przycisk głośniczka obok tekstu, czyli czytnik imersyjny. Dzięki temu mogą sobie również uruchomić głos męski lub damski native speakera. Mogą również spowolnić trochę tekst, jeśli na przykład nie potrafią powtórzyć i każdy w swoim tempie może uczyć się odpowiedniego czytania w języku obcym, w tym przypadku w języku niemieckim. W ten sposób też zachęcam uczniów do tego, aby chcieli czytać, aby chcieli na głos powtarzać słówka i ewidentnie wykorzystanie tej funkcji wpływa również na taką motywację i radość z uczenia się. Jeśli chodzi natomiast o monitorowanie pracy uczniów i ich zaangażowania, w tej lekcji do powtórzenia i wprowadzenia zagadnień gramatycznych wykorzystałam funkcjonalność Draw It, czyli rysuj. Dodałam kartę pracy z uzupełnieniem danego zagadnienia gramatycznego i uczniowie po prostu mieli wpisywać rodzajnik w odpowiedniej formie, a ja w czasie rzeczywistym widziałam, jak im idzie, ewentualnie zadałam dodatkowe pytanie, powiedziałam, że trzeba coś poprawić lub też podałam wskazówkę. Do takiego monitorowania zaangażowania uczniów wykorzystuję również funkcjonalność Open-Ended Question, czyli pytanie otwarte, gdzie uczniowie również w czasie rzeczywistym, każdy w swoim tempie, każdy na swoim urządzeniu może na przykład przekształcić zdanie, napisać jakąś wypowiedź, czy też ułożyć zdanie z rozpiski. W przypadku wprowadzania nowych zagadnień gramatycznych jest to dla mnie bardzo ważne, aby uczniowie już od początku nie popełniali żadnych błędów albo uczyli się po prostu je wyłapywać i rozpoznawać. Dlatego te funkcjonalności są dla mnie ważne i bardzo lubię wykorzystywać właśnie platformę Nearpod.